Dzień dobry, w drodze na siedlisko. No jak widać, pogoda nie rozpieszcza, bo pada. Ja jadę nie na pusto, z zamiarem podłubania, nawet jak będzie deszcz, ale patrząc na to niebo, to jest gdzieś tam promyk nadziei, że się jeszcze rozpogodzi. Praktycznie od samej Warszawy przez dobrą ponad godzinę padał deszcz, raz większy, raz mniejszy. Były takie jakieś rozchmurzenia jak tu, ale czegoś takiego, czystego nieba i prawie słońca to jeszcze nie było. O, już nawet słońca. Więc jest ogromna nadzieja, że dzisiaj oprócz samego remontu uda się też coś podłubać na dworze. Chociaż za ciepło to nie jest, no ale ważne, żeby nie lało non-stop, bo jak będzie trochę chmurek, trochę słońca, to ja dam radę. Chociaż sama prognoza pogody zbyt łaskawa nie jest i raczej ma być pochmurno i deszczowo. No ale zobaczymy. No fajnie by było jeszcze trochę podłubać, mokro, więc wyrywałoby się dosyć dobrze te chwasty tu. No ale ja w tej chwili zaczynam od rozpalenia w piecu, no i remontu. Okej, to co dzisiaj? Stanie dzisiaj na pewno druga ścianka. Przywiozłem profile, przywiozłem łatę, teoretycznie zaimpregnowana. Gdzieś tu przebijał taki zielony kolor, ale no słaby ten impregnat. Przywiozłem też zaprawę, masę w zasadzie szpachlową do łączenia płyt karton gipsowych i do osadzania narożników, bo tutaj też narożnik będzie musiał iść. Tu przecież wokół ogarnięcie ściana, sufit i płyta. No i w sumie oglądałem też luksfery. Znalazłem w końcu w dużym markecie budowlanym kilka rodzajów tych luksferów, ale problem największy jest taki, że mają one 8 cm i wszystkie mają dokładnie 8 cm szerokości. U mnie ścianka ma 5, tutaj nawet środek tego luksfera ma powiedzmy 6. Więc no jakbym się nie starał, to po prostu poza ściankę by to wystawało. No i nie wiem, dokładać kolejną płytę tu tylko i wyłącznie po to, żeby licować luksfer. Nie wiem, dlatego nie kupiłem tego na razie. Postawię dzisiaj tą drugą ściankę, która będzie docelowo ścianką powiedzmy taką przesuwną drzwiową i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w środku. No teraz szaro i ciemno, no bo przecież ta folia w płynie spowodowała to, że jest tak ciemno. No, czy tu by się przydało te luksfery? No może i tak, ale postawię tą ściankę tu i zobaczymy faktycznie, jak będzie w środku. Aha, a propos folii, no to też próbujemy z tym eksperymentem. Zaraz nakapię tu wody, no i zobaczymy, czy przesiąknie przez papier. Stelaż bocznej ścianki już stoi, czyli z tej ścianki, gdzie tu będzie kibelek. Mniej więcej pół na pół, bo tu trochę szersze zostawiłem z dwóch powodów, no bo tu jeszcze dojdzie tam powiedzmy trochę gładzi, tu jeszcze dojdzie płyta i też gładź, więc mam 3 cm w tej chwili szerzej. No jak będą drzwi przesuwne, to jednak ten otwór wejściowy będzie większy niż przy klasycznych. Nie ma futryny, dla której też musiałbym tu miejsce zostawić. No i będą też wyższe. Klasyczne drzwi, jak widać, by się mniej więcej tu kończyły, a ja mam jakieś 10 cm wyżej. Oczywiście tu jeszcze dojdzie karton gips, więc 2 cm odpadnie, ale mimo to różnica będzie spora. Łata przykręcona na 3 długie wkręty. Raz, dwa i tam trzeci. Tu jeszcze jest od bocznej ścianki profil, który również podtrzymuje tą łatę. Wkręty 5 cm, 10 cm, 5 cm łata i 5 cm sufit. No nie ma szans, to nawet nie dygnie. Łata, ten fabryczny impregnat był słabiutki, więc położyłem, raczej zamalowałem jeszcze raz, dwukrotnie koncentratem, takim, żeby to było naprawdę już dobrze nasączone. No i cóż, skoro to stoi, to teraz myślę, że trzeba będzie dokręcać tu karton gipsy, no i robić ocieplenie. Ale w sumie tym to chyba Was zanudzał nie będę. Może trochę przyrody, trochę dworu, trochę nieba i tak dalej.
Parę ładnych godzin pękło. Pewnie ktoś, kto się na tym zna, wszystko by zrobił w parę godzin czy w pół dnia. No mi się zeszło półtora dnia, no ale powiedzmy, że wszystko jest tak jak chciałem. Tu oczywiście też poszła wełna i nawet jak wełnę wkładałem, to była przymiarka, jak w środku będzie wyglądało, jeżeli chodzi o drzwi. No nie jest źle, nawet teraz na dworze zrobiło się mocno pochmurno i w środku w miarę widać. A czemu ja tak myślałem o tych luksferach? Bo właśnie się tego bałem, że gdyby tam prądu nie było czy coś w tym stylu, to po prostu nawet jak się otworzy drzwi, to może być w środku za ciemno. Ale no jak widać jest w porządku, tak jak teraz pochmurny dzień. Tak, ścianka jest. Tu było kombinowania, bo puściłem sobie tu nad progiem przewody. Przewody w sumie podwójne. No i musiałem trochę robić bruzdę w tym kawałku płyty. No ale jakoś to poszło. Tutaj też nie do końca przemyślałem, bo mogłem sobie wypuścić o tą płytę, powiedzmy frontową dalej i tak, żeby ona wyszła i dopiero do niej dopchnąć ten próg, bo zlicowałem dwie równe, no ale w sumie i tak tu zaraz będę wklejał narożnik, a myślę, że jak jest taka może poszarpana powierzchnia, to już się będzie lepiej ten narożnik trzymał, znaczy klej, nie wiem, to tak troszeczkę teraz wymyślam. Ogarnięte wszystko, przemyte w tej chwili wszystkie te łączenia i również tutaj te docinki płyt, no bo jak to doschnie, to pewnie będę próbował właśnie obsadzać i zatapiać narożniki i gdzieś tam te płyty łączyć, no i tu pewnie też między ścianami, tu pójdzie jeszcze oczywiście ta taśma, nie pamiętam jak ta taśma się nazywa, niby o to można robić i bez taśmy, jak zresztą widać, no ale ja tą taśmę sobie dam, żeby to było mocno. Tu pójdzie narożnik, tu pójdzie narożnik, tu pójdzie narożnik, a reszta dookoła to po prostu na taśmę. No i cóż, to niech mi dosycha, a ja w końcu idę na jakiś taki późniejszy obiad. A po obiedzie trzeba wykorzystać trochę promyków tego słońca, bo akurat chmury się częściowo rozeszły. Tu patrzcie, super niebo nade mną, ale tam jedna chmura, tam druga chmura, tam trzecia chmura, więc praktycznie takie momenty jak teraz, no zdarzają się co jakieś 20 minut na jakieś 10-15 minut, także ta pogoda dzisiaj całkowicie zmienna. No i w sumie podszedłem też sobie do tej kamerki, no bo w tym miejscu już co nieco mi się nagrało. Była jakaś sarenka, która właśnie przechodziła centralnie o tędy chyba, no i kolejnej nocy tu właśnie do końca nie wiem, czy to był jakiś pies, no ale takiego psa to ja w okolicy tu u sąsiadów nie kojarzę. Czy to był jednak wilk, no szczupły, chód też taki specyficzny, więc no nie wiem, trudno mi powiedzieć. No, kamera nagrała, ale no jest trochę za wysoko, więc pewnie będę musiał ją sobie albo delikatnie obniżyć, albo gdzieś postawić w jakieś inne miejsce, ale może na razie tego innego miejsca, jak wymyślę, to już pokazywał nie będę, gdzie ona jest. No chyba, że jakieś ujęcia z niej. Zobaczymy. Jak oglądałem zdjęcia i filmiki z tamtego roku, mniej więcej o tej samej porze, czyli w połowie maja, to truskawki zaczynały już nabierać koloru. No a teraz przez tą pogodę to ja nawet boję się chyba jeszcze odkryć tą agrowłókninę, chociaż jak widać gdzieś tam jest porozrywana, no ale w środku też zieloniutko, zieloniutko, no. Tych truskawek pewnie będzie więcej, no ale póki nie przyjdzie ciepło i nie przyjdzie więcej słońca, no to one chyba za szybko dojrzewać się nie będą. Także trzech ogrodników, już zimna Zośka i tak dalej, tuż za nami. No ale ja z pomidorami też jeszcze się nie śpieszę. Lepiej te kilka dni, tak jak z truskawkami, tak z pomidorami, poczekać, niż miałoby to znowu przemarznąć. Bo dzisiaj zimno, mimo że połowa maja, połowa dnia, to na termometrze słabiutko. Wariaczko coś cały czas wokół tego drzewa tańcuje i tańcuje. Co chwilę tu podbiega, więc zakładam, że coś w tym drzewie siedzi. Tylko pytanie, co? Nie wyskoczy nic na mnie? Mam nadzieję, że nie. No uwaga. Dudek.
Jejku, złapię go czy nie? Dudek ma tu gniazdo. No dobra, to ja jednak go nie ruszam. O, no tyle biegał, latał znaczy po podwórku i nie mogłem go upatrzeć, a on siedzi tu. Dobra, nie przeszkadzam. Konsystencja tej masy szpachlowej, no jak widać gęsta i to bardzo gęsta, więc jak trochę ją rozmieszam, to myślę, że dobrze jej to zrobi, no bo takim gęstym to raczej trudno by było cokolwiek obsadzać, czy nawet tą taśmę, którą sobie już podocinałem na wymiary. No i w sumie narożniki, nie wiem jak ja to liczyłem, kupiłem 2 3-metrowe, a teraz patrzę, że mi będzie chyba mało, bo powinienem kupić 3. Raz, 2, 3. I tu docinki na górze, więc chyba mi zbraknie. No zobaczymy jak to wyjdzie. No najważniejsze pewnie w pierwszej kolejności to zapaćkać te większe ubytki. Potem lecieć już pewnie dookoła z taśmą. Zresztą jak wyjdzie to wyjdzie. Nie nagrywam już tego. Włącza się po wszystkim. Taśmę wszędzie tutaj w włączeniach mam już położoną. No i szczerze mówiąc trochę mi się zeszło zanim doszedłem do wprawy. Na początku w ogóle mi nie szło. Tak jak tu robiłem w zasadzie i górę i ten bok szpachelką. 2 nawet. No i nie jest to ani zbyt równe i w ogóle uciekała mi troszeczkę ta taśma. Trzeba będzie to potem na pewno szlifować. No i namęczyłem się z tym jednym kawałkiem dosyć długo. Potem przeszedłem tu, gdzie ten narożnik. No i w sumie tutaj używałem już palucha. Po prostu taśma i rozsmarowanie palcem. No i jest zdecydowanie i szybciej. No i równiej. No oczywiście tu zaraz jeszcze trzeba będzie, może nie zaraz, ale następnym razem trzeba będzie położyć gładź, bo przecież musi to wyschnąć. Więc jeszcze jakieś tam niuanse się wyrównają. Tu, gdzie były najmniejsze odstępy, czyli też najmniej widoczne miejsce, postanowiłem, że zrobię bez taśmy, czyli po prostu położyłem samą tą masę szpachlową. I nawet będzie to porównanie, czy obydwie będą trzymać tak samo, czy może ta zacznie szybciej pękać, ta bez taśmy. No nie wiem, zobaczymy w trakcie. Teraz co mnie czeka to docinka narożników i ich obsadzenie. Z narożnikami wydawało mi się, że będzie chwila, moment. Podocinane, powciskane, wygładzone. No ale jednak jak się robi coś pierwszy raz, to nie zawsze wychodzi dobrze. Ten narożnik osadzałem jako pierwszy, no i były momenty, gdzie dałem za mało po prostu tej masy, no i musiałem dokładać. Nie jest równo, na 100% trzeba go będzie jeszcze raz tą masą poprawić. Obsadziłem drugi, już zdecydowanie lepiej i tu wydaje mi się, że wystarczy gładź. Docięte mam też narożniki na górę z jednej i z drugiej strony. Obrobiłem też już bardziej tak solidniej w zasadzie dookoła z jednej i z drugiej strony te płyty. Czemu nie obsadziłem tego? No bo zbrakło mi już tej masy, więc muszę kupić jeszcze jedno wiaderko, no i muszę kupić jeszcze jeden narożnik. Tu go dociąłem, bo w sumie ta siatka była wystająca i bez sensu i nie zaprawiałem masą, bo i tak musi pójść jeszcze jeden narożnik z siatką i dopiero powciskam tą masę. No cóż, jest jak jest. Zeszło mi się z tym zdecydowanie dłużej niż myślałem, no ale przynajmniej jakiś tam etap częściowo za mną. No i przypomniałem sobie też o eksperymencie z folią. Woda widzę jeszcze stoi, ale muszę ją wylać i zobaczymy jak to wygląda od spodu. Tektura nie przesiąkła, chociaż jak dotykać palcem, no to już tą wilgoć lekko czuć i jest taka no bardziej miękka. O, teraz jak ponaciskałem, to widać, że jednak przesiąka. No ale mimo wszystko pół dnia woda tu stała i nie przesiąkło tak całkowicie, więc teraz ta folia faktycznie ma chyba sens, więc dobrze, że nasmarowałem ściany. No, zawsze to będzie porządniejsza ta hydroizolacja. Co na dzisiaj? Chyba na dzisiaj tyle, bo już ciemno się zrobiło. Pochmurny dzień to i szybko noc.
A ja zastanawiałem się, czy zostać tu na noc. Jutro niedziela, ale popatrzyłem, jak wygląda prognoza pogody i jak w tej chwili idą chmury. No i jednak nie decyduję się zostawać. Szkoda po prostu jutro tracić dnia na siedzenie w pomieszczeniu, chociaż piec bardzo fajnie rozgrzany i fajnie by się tu spało. No ale tak to jest. Urlop też na inne rzeczy trzeba wykorzystać. Także na dzisiaj to będzie tyle. Mam nadzieję, że uda się z tego jakiś odcinek sklecić i widzimy się następnym razem.